Cześć wszystkim! Dzisiaj postanowiliśmy się troszeczkę pobawić na magazynie i pokazać Wam, w jaki sposób za pomocą kilku prostych narzędzi poradzić sobie z akustyką na dość trudnej akustycznie sali, takiej jak nasz magazyn tutaj, który widzicie w Performance Audio, i za pomocą mikrofonu, który w tej chwili mam założony na głowę, bardzo tani T-Bone Strowmana za 200 zł, który bardzo często pewnie jest w użytku przez ludzi, którzy próbują swoich sił w nagłośnieniu na salach fitness, na salach gimnastycznych. Często staracie się, żeby prowadzący zajęcia był dobrze słyszalny, a jednocześnie, żeby w miarę szybko rozłożyć nagłośnienie i żeby ono też nie kłuło w oczy. Z czego dzisiaj będziemy słuchać? Tadam! Tam są... O, tu idzie kamera, dobra. To jest jedno źródło. To jest C5. Właśnie to jest mała kosteczka 17 cm, którą tutaj widzicie. Są takie rozstawione na tej sali 4 w mniej więcej rogach tej sali, podłączone do jednego MBR 115, który normalnie napędza system VMS. Czyli jedna 15, 3 kanały, jeden kanał basowy i 2 kanały stereo. I nasze satelity podłączone są na skos, po krosie. Czyli te dwa rogi to jest jeden kanał i te dwa rogi to jest drugi kanał. To w zasadzie cała tajemnica, jak to sprawnie i szybko zrobić. Zwróćcie uwagę, że C5 są postawione na statywach mikrofonowych. I w zasadzie to jest komplet informacji, jakie potrzebujecie. Oprócz tego to jest mikrofon wszechkierunkowy. Więc pewnie już zauważyliście na samym początku, jak podszedłem do tej kolumny, że usłyszeliście małe wzbudzenie, ale mimo to jestem bardzo blisko tej kolumny. Słyszycie, że tutaj zaczynają się dziać pewne klocki w dźwięku, ale nic się nam nie sprzęga na tyle, żeby zakłócić pracę, żeby zrozumiałość mowy na całym tym obiekcie, na całej tej sali była bardzo dobra, więc możecie założyć, że jeżeli jesteście prowadzącym zajęcia sportowe, będzie Was świetnie słychać. Wszyscy na tej sali będą Was bardzo dobrze słyszeć. Ok, to przejdźmy, możemy puścić trochę muzyki i jeszcze Wam pokażę, w jaki sposób będzie słychać to, co mówię. Żebyśmy mogli sprawdzić, w jaki sposób mój głos będzie się przewijał przez ten tutaj uroczy damski wokal. I zwróćcie uwagę, że jako że mamy jeden subwoofer w pomieszczeniu całym, ale wszędzie mamy strefy stereo. Jestem w strefie stereo. Słyszę tylko te dwie kolumny. Ponownie jestem w strefie stereo. Słyszę tylko te dwie kolumny. Po raz kolejny jestem w strefie stereo, słyszę tylko te dwie kolumny. Oczywiście pomieszczenie nie jest idealnym prostokątem, więc gdzieś tutaj znowu jest strefa stereo, kiedy słyszę tylko te dwie kolumny. To jest sposób, w jaki możecie nagłośnić pomieszczenie, które jest bardzo złe. A w tej chwili słuchamy muzyki, w której jest dużo mocniejszy beat, który za chwilę się pojawi. Zobaczymy, czy mój głos będzie dobrze rozpoznawalny na tłoku wielu dźwięków, które będą nas atakowały z każdej strony. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Poprosimy. Nagrywamy ten materiał wyłącznie telefonem komórkowym, więc ten mikrofon nagrywa dokładnie to, co słyszy w pozycji, w której w tej chwili się znajduje. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. A teraz zobaczycie, jaka będzie różnica, jak zmienię ten mikrofon za 200 zł do okulny, czyli zbierający wszystkie dźwięki dookoła, nie tylko z moich ust, ale także niestety z tych głośników, dlatego słyszycie feedback, na porządny mikrofon, który mam w drugiej ręce. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest normalny koncertowy mikrofon Sennheiser z wkładką 845, jak kogoś interesuje. I jeżeli podejdę tutaj,
nie ma mowy o żadnych sprzężeniach. To było jakieś 20 cm od paczki. Raz, dwa, trzy, cztery. Także jakość waszego nagłośnienia w dużym stopniu będzie zależała od całego łańcucha, od tego jak ktoś mówi, do jakiego mikrofonu, ale jeżeli chodzi o nagłośnienie, czyli to, nad czym pracujemy tutaj, to nie macie się o co martwić. Dzięki.